Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj będzie o Śnieżnej Dziurze, o Górach Martwych, o skoczni Kulm, o najwyższym monolicie w Europie, a to wszystko jest powiązane z ośrodkiem Tauplitz, który jest w Austrii, a najbliższe, największe miasto to chyba Salzburg. I tutaj zjedziemy sobie 6-kilometrową trasą z haczykiem, ale o tym haczyku to powiem później. Na miejsce startu wyjeżdżamy 6-osobowym krzesłem, 4,5 minuty i będziemy tuż pod szczytem Lawinstein. Zjazd zaczniemy z wysokości 1886 i zjedziemy do Tauplitz na 925. Zresztą Tauplitz to jedna z dwóch miejscowości głównych, a druga to Bad Mittendorf, znana zresztą ze skoczni, ale o tym też późno. Górna stacja, tam w oddali, gdzie widać też górną stacją, to jest właśnie szczyt Lawinstein. Restauracja i od razu chce się aż siąść, żeby podziwiać te wszystkie widoki. Sam ośrodek to jeden z tych bliżej położonych Polski, a mniej więcej z Krakowa to jest 720 km. Mamy tutaj około 43 km tras narciarskich, no i tak mniej więcej po połowie 20 km niebieskich, 19 czerwonych i też są 4 km czarnych tras. A ten niesamowity krajobraz tworzą tak zwane Góry Martwe. A nazwa nawiązuje do największego płaskowyżu krasowego w Europie Środkowej. Jest to powiązane z brakiem wody na powierzchni, ponieważ wapienne skały są tak dziurawe, że chłoną deszcz i wodę z roztopów i to wszystko ucieka do wnętrza gór. A ponieważ ucieka, no to mało jest tak zwanych potoków oraz źródeł, no stąd martwe, czyli brak wody, co utrudnia życie roślinom też i pasterzom. Jak to każde góry mają swoją oczywiście legendę. Tutaj jest legenda o Złotej Krowie, ponieważ pasterz szukał zaginionej jałówki w szczelinach skalnych, ale zamiast krowy znalazł jaskinię i w niej oczywiście było pełno czystego złota. A to nawiązuje oczywiście do następnej ciekawostki, no bo tutaj są tak zwane rozległe jaskinie. Jest to najdłuższa znana jaskinia w Austrii, która ma prawie 160 km. Oczywiście to jest kilka jaskiń połączonych korytarzami, no i stąd ta długość. A ten system ma oczywiście swoją nazwę, to jest Schönberg-Hüglen-System. A jesteśmy w miejscu, gdzie jest rozwidlenie i jakbyśmy chcieli zjechać do naszego krzesła 6-osobowego, to odbijamy na lewo. Ja się trzymam prawej strony, ponieważ chcę wam pokazać trasę na sam dół do Tauplitz. Było szeroko, było sporo osób, a tu się okazuje, że się zwęziło. Jest zdecydowanie mniej osób, ale też mocno się wypłaszczyło. Z ciekawostek jeszcze, jakie udało mi się tutaj znaleźć, to jeżeli chodzi o zimę, to jest tak zwana tutaj pardwa śnieżna, czyli tak widmo, bo jest cały biały i ciężko go w zimie zobaczyć. Za to jeżeli ktoś by przyjechał w czerwcu, no to warto, ponieważ stoki robią się krwisto-czerwone, pokwitnie alpejska róża, czyli różanecznik. Przejechaliśmy już 1,5 kilometra i zbliżamy się do haczyka. Nawet jak otworzycie mapę, to ciężko jest dostrzec właśnie to miejsce. Dość ważne, strategiczne miejsce, żeby się wydostać tutaj z Tauplitz, a raczej zjechać do Tauplitz i wydostać się tutaj z tego płaskowyżu, no to trzeba jednak chwycić się liny i podjechać, no tak, my to chyba nazywamy werwirączką z dawien dawna, rzadko spotykane wyciągi, no ale jak widzicie tutaj jeszcze spełnia swoją rolę. Jest to krótki wyciąg, jakoś tak poprowadzono, nie ominęli tego pagórka, no i trzeba
wykorzystać go, żeby się podciągnąć na szczyt tutaj pagórka i kontynuować naszą jazdę. Czyli tak jak mówiłem, no jest 6 km zjazdu, jak zobaczycie, ale jest ten mały haczyk. Jednak jest bardzo krótki. No i trasę 23 zamieniamy teraz na trasę numer 1. Tauplitz to nie jedyny ośrodek w tej okolicy, więc jeżeli przyjeżdżacie i chcecie na kilka dni pojeździć tutaj, to nie jesteście skazani na tylko ten ośrodek, ponieważ w pobliżu jest Planer Alm i Riser Alm, więc obserwujcie kanał, one na pewno się pojawią. I dodatkowa informacja, można kupić jeden karnet i jeździć w tych 3 ośrodkach, więc nie możecie wszystkie przetestować i zobaczyć, w którym wam się najlepiej jeździ. Dojeżdżamy w tym momencie do dość ważnego rozwidlenia. Na lewo będzie odbijać trasa 1, ale czarna. Jeżeli skręcicie w prawo, tak jak ja to właśnie za chwilę zrobię, to będziecie mogli jeszcze wybierać, dokąd chcecie zjechać. Czy do Tauplitz, czy też będziecie chcieli zjechać do Bad Mittendorf. Ja wybrałem też łatwiejszą trasę czerwoną. 3 macie tutaj na prawo, a ja, tak jak mówiłem na początku, zjeżdżam do miasteczka Tauplitz. 1 kontynuując trasę. Zamieniliśmy tym razem przejazd górą z pięknymi widokami na przejazd w ośnieżonym lesie. No i standardowo zachęcam Was do klikania albo łapka w górę, albo do subskrypcji. To pomoże na pewno w rozwijaniu się kanału, a jeżeli ktoś docenia moją pracę, tą, którą wkładam w tworzenie tych filmów, to także linki do tak zwanej wirtualnej kawki są w opisie oraz w komentarzu. Przejechane mamy 3 km, ponad 800 metrów. No i z tego, co Wam wspominałem, no to 2 km przed nami, ale to będą właśnie takie dość łatwe 2 km i proste, za to dzięki czemu może będzie można podziwiać właśnie ten monolit skalny, który wyrósł przed nami, który zresztą też z góry było widać, ale teraz go mamy tak na wyciągnięcie ręki. To jest Grimming, czyli taka samotna skała, masyw górski w Górnej Styrii.
należący do pasma Dachsteinu. Rozciągają się na długości 9 kilometrów. I co ciekawe, przez dłuższy okres czasu nazywano go najwyższym szczytem Styrii. Tak się utarło tutaj wśród mieszkańców. Generalnie wznosi się na wysokość 2351 metrów. Na południowej stronie tej formacji skalnej znajdują się tak zwane wrota Griming, czyli gigantyczna brama wysokości 50 metrów i szerokości 15 metrów. Tak po prostu to wygląda. I te wrota są doskonale widoczne z doliny. A nazwa Griming ma korzenie słowiańskie, ponieważ oznacza grzmiącą górę, czyli gromnik. A podobno wspinaczka na górę z doliny zajmuje około 7-8 godzin czystego podejścia. Czyli łatwo nie jest, zaraz nam się to odsłoni przepięknie. To już ostatnia informacja dla Was. Tuż przed tym masywem znajduje się mała górka. Mała górka z jedną z największych skoczni, czyli tak zwana skocznia Kulm Bad Mittendorf. Jak popatrzycie na prawo, to widać taką przecinkę w lesie i na tym właśnie pagórku jest ta naturalna skocznia, jedna z największych na świecie. Zresztą tutaj już pierwszy raz zaczęto skakać w 1908 roku, dopiero jednak skocznię mamucią zbudowano w 1947. Na początku rekord wynosił 96 metrów, a wyobraźcie sobie, że w 2026, czyli dokładnie w marcu tego roku, Domen Preft skoczył 245,5 metra. No i to jest teraz nowy rekord tej skoczni, a my już dojeżdżamy do końca, do dolnej stacji w Tauplitz. I tak oto pokonaliśmy 919 metrów w pionie. Przejechaliśmy te z haczykiem oczywiście ponad 6 km, średnie nachylenia 15%, a maksymalne gdzieś tam było 51. Pozdrawiam, cześć Marek.